To ja zaczynam, czy ty? Ja, nie, to już całość poleci. Ja, ty. Ja. Ty. Ja. Dobra, gotowy? Ja. Wróciła dostępność Lexusów. Możemy dziś w salonach kupować od ręki różne modele. To ja dzisiaj przygotowałem dla Was insidera na bogato. 3 modele w jednym zestawieniu, 3 różne wielkości, 3 różne typy napędów. Łączy je jedno. Cena 300 000 plus. I o tym będzie dzisiejszy film. NX, hybryda typu plug-in, czyli takie 2 w jednym. W mieście poruszamy się nim jak klasycznym autem elektrycznym, na prąd, pokonując dystans od 70 do prawie 100 km. Poza miastem to typowa lexusowa hybryda z jej ekonomicznością, dynamiką i komfortem. I to co najważniejsze, tu mamy potężną moc 309 koni mechanicznych. Zawsze, bez względu czy bateria jest naładowana czy rozładowana. Ale żeby tak ostro wystartować spod świateł, musimy zawsze korzystać z pełnej mocy systemu, czyli przełączamy go w tryb hybrydowy. Hybrydowym Lexusem typu plug-in możemy jeździć w mieście jak klasycznym samochodem elektrycznym. Co prawda wtedy korzystamy tylko z części pełnej mocy systemu, dokładnie ze 182 koni mechanicznych silnika elektrycznego, ale to w zupełności wystarcza. Jest sprawnie, jest płynnie, jest komfortowo, jest cicho, nie zużywamy benzyny. Idealnie do miasta. Ale uwaga, jeśli chcemy NX-em plug-in jeździć po mieście w trybie elektrycznym, musimy ładować jego baterię. Możemy to robić z gniazdka w ścianie, w domu, wtedy zajmie nam to nieco więcej czasu. Możemy także naładować NX-a z takiego wallboxa, wtedy czas skróci nam się do mniej więcej 2,5 godziny. No i bardzo fajnie, Robert, ale jak nie masz gdzie go naładować, to wozisz na co dzień 250 kg dodatkowego ciężaru. Choć pokażę Ci samochód, który będzie ważył tyle samo, jest większy, przestronniejszy, a kosztuje bardzo podobnie. No tak, ten samochód wygląda na wyraźnie większy. Jest większy, wygodniejszy, bardziej przestronny, no i przez to też bezpieczniejszy. Do tego wersja F-Sport Design będzie miała swój charakterystyczny zewnętrzny pakiet sportowy i 21-calowe felgi. No dobra, ale jak mamy samochód o klasę większy, w podobnej cenie, to chyba musi być gorzej wyposażony. Zawsze szukasz drugiego dna. Chodź, wejdziemy do salonu i wszystko Ci wytłumaczę. No Marcinie, widzę, że ekrany to ja znam już z tego mniejszego NX-a, takie same. Dokładnie takie same, ale we wnętrzu jest trochę różnic. Jest większe, wygodniejsze, przestronniejsze. Wspomniałeś, że jest w podobnej cenie, a ten jest nawet lepiej wyposażony. Mamy fotele, które mają pamięć, obszyte są naturalną skórą, są podgrzewane i wentylowane. Okej, ale musisz przyznać, że hybryda plug-in w NX-ie jest zdecydowanie mocniejsza i szybciej się tamtym autem jeździ niż RX-em. No pytanie, czego potrzebujesz? Jeśli chcesz więcej komfortu, wybierasz RX-a. Jeśli chcesz szybciej dojechać do celu, no to NX może być zdecydowanie lepszy. Pamiętaj tylko, że musisz go ładować, bo jeśli nie, to wozisz 250 kg dodatkowego ciężaru. I nie jeżdżę elektrycznie po mieście. Dokładnie tak. Jak widzicie, hybryda w Lexusie ma 2 oblicza, ale marka zapowiedziała właśnie, że w 2035 roku będzie produkować już wyłącznie samochody elektryczne. To ja wybieram się do Natalii, do Trójmiasta, zobaczyć kolejne auto w podobnej cenie, ale tym razem elektryczne. Natalio, to jest ten elektryczny Lexus w cenie NX-a i RX-a, tak? Spóźniłeś się, Robercie. Właśnie wszedł nowy cennik i ten samochód jest nawet tańszy. No dobrze, ale tańszy to pewnie słabiej wyposażona wersja, nie z tak efektownymi kołami, bo tu mamy 20, a tam pewnie 18. Tak, ale w samochodzie elektrycznym mniejsze koło to same plusy.
Większy zasięg i mniejsze zużycie energii. Pozostałe wyposażenie jest tak samo doskonałe jak w pozostałych hybrydowych SUV-ach. Czyli na bogato. Jest na bogato. Wiesz co, Natalio, dla mnie ten samochód to tak ni to coupé, ni to SUV, ni to crossover. Coś tam ci świta, Robercie. Owszem, mamy spore nadwozie właśnie typu SUV, ale spójrz na linię dachu. Samochód jest właśnie wrysowany w coupé. Co nam to daje? Bardzo dużą przestrzeń w środku, taka jak w RX-ie. Ale cała bryła samochodu jest zbliżona bardziej do NX-a, czyli łatwiej jest nam poruszać się po mieście, jest nam wygodniej, siedzimy wyżej, czujemy się bezpieczniej. Wiesz co, Natalio, pięknie opowiadasz o tym samochodzie, ale elektryki to chyba nie jest jeszcze bajka dla mnie. Oj, zaczekaj, jeżeli lubisz dynamiczną jazdę, to tutaj to 313 koni mechanicznych zrobi Ci przyspieszenie do 100 km na godzinę, uwaga, w 5,3 sekundy, czyli najlepszy wynik spośród całej trójki. Dodatkowo napęd na 4 koła Direct 4, o klasę wyższy niż w NX-ie i RX-ie. 2 silniki elektryczne, jeden napędza przednią oś, a drugi tylną. Czyli mamy cały czas stały napęd na wszystkie koła. Dokładnie tak. I'm here for a moment, no, I like him better. I go to church, but somewhere end up making last forever. I've been giving you the worst. Natalio, ale jednak dla mnie ładowanie prądem, te wtyczki, ten czas oczekiwania, to chyba jeszcze nie jest to. Wolę szybko na stacji benzynę zatankować. Wiesz co, Robercie, RZ ogólnie polecam klientom, którzy mają już wallboxa albo planują jego zakup. Wtedy taki samochód naładują sobie w 6 godzin. Można też podjechać na stację szybkiego ładowania. Takie ładowanie od 10 do 80% załatwimy już w 30 minut. I w ten sposób dzięki Natalii zakończyliśmy przegląd samochodów Lexusa z różnymi napędami w rozsądnej cenie ponad 300 000 złotych. No właśnie, Natalio, 300 000 złotych to jednak sporo. Spora kwota, ale nikt nie każe Ci wypłacać jej na raz, ponieważ mamy świetne programy finansowania. W tej chwili w programie Kinto One samochód Lexus RZ, miesięczny jego koszt to będzie około 3200 zł. Okej, no to chyba rozsądny. Tak, też tak uważam, a dodatkowo muszę Ci powiedzieć, ponieważ mamy specjalną ofertę w tej chwili na model RX, a o nim wspominałeś w filmie, koszt takiego samochodu miesięcznie to tylko 2300 zł. Troszeczkę ponad. To jest bardzo dobra cena. Tak, też tak uważam. Dobra dostępność samochodów w salonach Lexusa spowodowała, że mamy wybór. Możemy przebierać w podobnej cenie między napędami, ale to co najważniejsze i to co Wam polecam, to zajrzeć do Waszego najbliższego salonu Lexusa i przejechać się wstępnie wybranym autem. Wtedy będziecie mieli pewność, czy dana oferta jest uszyta dla Was.